No, tak, czerwone dywany, wielka sława, wielkie pieniądze, to wszystko stoi przede mną otworem. Proszę Państwa, bardzo Wam dziękuję. Co to się wydarzyło przy ostatnim odcinku? Tego się nie spodziewałam. To się nazywa wejście z przytupem po takim długiej przerwie niepublikowania. Dziękuję. Także witam Was serdecznie. Ja jestem Iwona, a Wy jesteście na kanale Van Trip, gdzie 2 lata temu wybudowaliśmy, słuchajcie, kampera. A teraz od kilku miesięcy mieszkamy w Niemczech i stąd nadaję do Was. Tak, proszę Państwa, mieszkamy w Niemczech i powiem Wam, że ja jestem tu jak dziecko we mgle. Tak, nie znam języka, tak, wszystko jest dla mnie nowością. Więc zanim przyjdą, słuchajcie, te czerwone dywany i te pieniądze i ta wielka kariera, zapraszam Was na moje życie tutaj na obczyźnie, że tak powiem. Co dzisiaj? Dzisiaj tak, pojawi się Arek na odcinku, bo zamawiamy części z Polski do kampera, bo jest zepsuty. 2. Zakupy w DM-ie, właściwie podwójne zakupy w DM-ie, bo wczoraj zapomniałam parę rzeczy kupić i właśnie dzisiaj jadę dokupić. Mały spacerek po parku, jakaś może pogawędka, no i zapraszam na Was na kawkę i moje pierwsze ploteczki z Niemiec. Także co? Zaczynamy! O, zobaczcie, ile tutaj w skrzynkach jest reklam. Co tydzień, w piątek, dostaję taką pakę różnych ulotek, gazetek z różnych sklepów. Także widzicie, ile dostaję zbędnej makulatury. No trochę dużo tego jest. Ale podchodzę właśnie, zobaczcie, do kampera. Arek wykręca jakieś części. Cześć, dawno się nie widzieliśmy. Co wykręcasz? Muszę wykręcić lampę, bo będziemy je wymieniali. Zobaczcie, jak one wyglądają. Będziemy je wymieniali na nowe. A lampy w Ducato z 2006 mają 2 rodzaje wtyczek. Jedna jest 8-pinowa, druga nie jestem pewien, więc dla pewności zrobimy sobie zdjęcie i będziemy wiedzieli wtedy, co mamy w środku. Tak, bo zamawiasz z Polski części, tak? Tak. No. Bo słuchajcie, nasz kamper jest, stoi, jak to się mówi? Stoi, bo jest zepsuty i dlatego tak, pierwsze części przyjadą teraz w przyszłym tygodniu z Polski, a za miesiąc jedziemy samochodem do Szczecina na warsztat. Czeka nas, słuchajcie, gruba robota. Z Berlina zaczęła nam uciekać woda. I tak nam praktycznie cała momentalnie uciekła. Dolaliśmy wody, nic się nie działo, dojechaliśmy dalej. No ale ta woda generalnie cały czas nam ucieka. Było podejrzenie, że to jest uszczelka pod głowicą, to by była grubsza robota. Ale drugie podejrzenie to jest pompa wody, bo ostatnio też nam walnął pasek klinowy, więc go wymieniałem i z tej pompy wody cały czas pyknie, więc być może to jest przyczyną. No a w międzyczasie właśnie, zanim będziemy jechali do Polski, to sobie takie rzeczy, które możemy zrobić tutaj, to zrobimy tu. Czyli tak, musimy wymienić napinacz paska, bo był tak stary, pewnie od nowości niewymieniany, że go urwałem. Założyć nowy pasek, zamówię na wszelki wypadek pompę, bo być może dam radę sam ją zmienić, pompę wody, to jest napędzane na tym samym pasku. No i wymienimy sobie lampy z przodu, lampy z tyłu. To jest to, co tu zrobimy, a jak pojedziemy do Polski, to mamy do regeneracji kolumnę kierowniczą, wymiana pompy wspomagania, ewentualnie właśnie wymiana uszczelki pod głowicą, także trochę roboty nas czeka. Słuchajcie, tutaj mamy wtyczkę. Teraz musimy ją jakąś wyciągnąć. Aha, tu się chyba tylko odhacza. I ona już wyjdzie. Jeszcze nie. To jest jakaś taka dziwna blokada. Blokada niby nam zeszła. Ok. Blokada zeszła, wtyczka wyszła. I teraz co my tutaj mamy? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pinów. Gdzie to się patrzy? Tutaj tu, tak? 8 tych pinów i wtyczka jest koloru żółtego. Teraz słuchajcie, zrobimy tylko zdjęcia, żebym kumplowi mógł wysłać, co my tu dokładnie mamy.
sobie zrobimy zdjęcie dokładnie wtyczki, znaczy gniazdka, które jest w kolorze niebieskim, i wtyczki, która jest w kolorze żółtym. Ok, i to jest wszystko, co mieliśmy tutaj sobie sprawdzić. Teraz tak, jak tą wtyczkę wyciągnąć, wyciągnęliśmy, teraz musimy ją jakoś włożyć. Blokada. Czekaj, zobaczymy sobie, czy światła świecą. Poczekaj chwilę. Tu się pali kierunkowskaz. Tu nie. Psuła się. Czyżby udało nam się źle podpiąć wtyczkę? Nie działa. Nie. Nie. Niestety nie działa. Może się jakiś bezpiecznik spalił. No nie działa nam w tej chwili lampa, może się jakiś bezpiecznik spalił po drodze, ale to się w tej chwili tym nie przejmujemy, bo tak jak mówiłem, te lampy idą całkowicie do wymiany, więc będziemy tutaj nowe lampy wrzucali. Poskręcamy sobie to, żeby nikt jej nie wyciągnął, i w przyszłym tygodniu będziemy mieli lampy, czyli gdzieś za 2-3 odcinki może pokażemy, jak wymieniamy już te wszystkie lampy, bo będziemy wymieniali oprócz tych lamp z tyłu, z przodu, też lampy z tyłu. No generalnie dużo rzeczy mamy do zrobienia. Jesteśmy dobrej myśli, mamy nadzieję, że to nie jest uszczelka pod głowicą, tylko faktycznie ta pompa. Tak jak mówiłem, będę próbował ją sobie tutaj wymienić. Nie wiem, czy dobrze, że się na to porywam. No nie za bardzo tutaj mamy warunki, żeby to robić. Jakoś się zmieszczę pod samochodem. No z tym, że tam jest taki kiepski dostęp, że... Ale jesteśmy dobrej myśli. Nie? Tak. Czy ja mogę iść, czy ty już się żegnasz z widzami? Możesz iść, ja już się żegnam chyba w tym odcineczku. Zobaczycie sobie teraz Iwonę na zakupach, w szale zakupowym. Małym takim. Klucze w sumie zostawiam tutaj, bo i tak nigdzie nie jedziemy, a za tydzień będziemy albo za 2 wymieniali te wszystkie lampy, no raczej za 2, bo to w sobotę pewnie przyszłą dostaniemy części, więc bajo, see i do kiedyś tam. Ja Was zabieram, słuchajcie, do DM-a, idziemy zrobić drobne zakupy drogeryjne. Jestem w DM-ie. Kupuję lakier dla siebie do włosów. To sobie wezmę. Chociaż się czaję na to. To jest na zniszczone końcówki. Wczoraj tak biegałam, że nie kupiłam ani płynu do płukania tkanin, ani proszku, więc jeszcze to muszę ogarnąć. Dobra, chcę na wakacje, bierzemy Malediwy. Ładnie pachnie, bierze. Chcecie zobaczyć coś słodkiego? Słodziaczek. Euro 45, 6 sztuk. Słodkie gąbeczki. Brać, nie brać? Nie wiem. Właśnie przyszłam tylko po proszek, płyn i pastę, a o paście bym zapomniała, bo oczywiście 1000 innych rzeczy już mi przykuło moją uwagę. Także jeszcze pasta i możemy lecieć. Tą używam. Euro 75. Okej. Mit kartę bitte.
ciasteczko. Tak, spróbujemy chyba regionalnego jakiegoś. Hallo, bitte eine Stück Thüringen Schmandkuchen und eine Käsekuchen. Widzicie, mówię jak potrafię, nie? Jak kaleka jeszcze. Ja. Będziemy testować regionalne ciasta. Powiem szczerze, że jeszcze nie miałam okazji, więc zobaczymy. Naprawdę, słuchajcie, słowa i pieniądze. Przed chwilą Pan wziął ode mnie nazwę kanału, więc to jest mój pierwszy widz niemiecki. Także ale się cieszę. Dobra, jedziemy na kawę. Aruś, wstawiaj kawę, będziemy testować niemieckie regionalne ciasta. Jak? My jeszcze ostatnie zakupy sobotnie spożywcze robimy, ale jeszcze chciałam jedną rzecz Wam powiedzieć, ponieważ właśnie słyszę, że dobiega muzyka głośno, a tutaj jest to... O, słyszycie? To nie jest popularne. Tu naprawdę ten naród jest tak cichy, że po prostu ja jestem zszokowana, a zwłaszcza wieczorem to po prostu cisza jak makiem zasiał. A nie daj Boże, puścisz głośno telewizor, czy będziesz, zwłaszcza po 22, głośno rozmawiał, czy oglądał telewizję. To absolutnie, to jest nie do przejścia tutaj, nie? Całkowicie zakazane. Całkowicie zakazane. I słuchajcie, oni się do tego naprawdę stosują i są w tym konsekwentni, nie? My dostaliśmy 2 razy upomnienie od administracji, ponieważ nasz Miłek za głośno grał na komputerze. I tak słuchajcie, jak sobie tak obserwuję tu te kilka miesięcy, to rzeczywiście oni są w mieszkaniach, w domach bardzo właśnie cisi. Wieczorem to absolutnie nie. Na Sylwestra nie słyszałam żadnej imprezy dochodzącej z mieszkania. I sobie tak pomyślałam, że no naprawdę się stosują do tych zasad. Absolutnie. Dobra, słuchajcie, idziemy na te zakupy. Kończę na dziś. Dajcie znać, co Was, czy Wy macie jakieś, zwłaszcza osoby, które mieszkają w Niemczech, jakie były Wasze takie pierwsze spostrzeżenia. Dziękuję za dziś. Pamiętajcie o komentarzu, subskrypcjach, miłym słowie. Wiecie, ostatni odcinek poszedł, to zobowiązuje. Nie możemy dać plamy. Także co? Miłej niedzieli, bo ten film leci jutro, w niedzielę. Miłej niedzieli. Auf Wiedersehen.